Witam. Dzięki uprzejmości sklepu LuxPen kolejne prezentacje firmy Kako Green. Tym razem pióro Edge sprzedawane w takim zestawie z jednym nabojem i konwerterem, a pióro wygląda tak. Jest z makrolonu, a więc na pierwszy rzut oka od razu przypomina mi się Lamy 2000. Troszkę może jest do niego podobne, ale raczej nie aż tak dokładnie. Widać tu tą strukturę makrolonu i klips, który tak według nazwy ma przypominać trochę nóż i przypomina. Skówka wykończona jest na płasko i lekko tak w środku wypukła. I korpus także się zwęża. Na płasko wykończony jest z tej strony, także z obu stron wygląda tak samo. Troszkę inna jest w fakturze, ale też makrolonowa sekcja. Tutaj takie blaszane mocowania, które zatrzymują skówkę, żeby nie spadła. No i spływak plastikowy. Skówka oczywiście tu się tak zatrzaskuje i trzyma. Jako że to wszystko nowe, to troszkę muszę siły przyłożyć, żeby zdjąć. Natomiast te wystające elementy są praktycznie niewyczuwalne pod palcami. Wystają tam może pół milimetra. Da się założyć skówkę z tyłu, ale trochę według mnie obciąża to za mocno. Pióro jest dość długie i skówki ja nie potrzebuję przy pisaniu. Po rozkręceniu widzimy, że tutaj, jak już pokazywałem wcześniej, są naboje i konwerter. To standard International, więc łatwy do znalezienia. Drugie pióro do porównania i tak jak Ford T, także u mnie dzisiaj dwa pióra w kolorze czarnym. Podobny zestaw co w poprzednim, inne pudełko, ale mamy konwerter, nabój i pióro w kolorze czarnym. To model Tube, bo przypomina taką rurkę. Plastikowy klips tutaj, troszkę się łatwo odgina, nie ma problemu. Struktura jest ta sama, choć tym razem tutaj jest szczotkowane aluminium, nie makrolon. Gładka, bez zdobień jest ta skówka, tylko tam nazwa firmy. Tutaj na górze logo właściwie jest wytłoczone, na płasko skończone, także pióro jest z drugiej strony i mu taką ma końcówkę, na którą pewnie założymy skówkę, jak za chwilę wypróbuję. Stalówka, sekcja taka z drobnymi wgłębieniami, plastikowy spływak i przy obu piórach mamy stalówki Schmidta. Ta sekcja jest na tyle długa i komfortowa, że ten uskok, który tutaj jest, zupełnie w niczym mnie nie przeszkadza. Po założeniu pióro jest tak długie, że nie mieści się w kadrze i nie powiem, czy to przeszkadza, bo jak widać, tu nie ciągnie specjalnie do tyłu. Bardzo dobrze wyważone się wydaje to pióro na pierwszy rzut oka. To samo mamy tutaj w środku. Możemy włożyć naboje i konwertery w standardzie International. Pióro Edge ma 14 cm z założoną skówką, a bez skówki 12,8 mm. Waży 23 gramy. Teraz średnica. Korpus to 12 mm, tu średnica korpusu. Natomiast jeszcze zobaczę w połowie sekcji, tu mamy 11 niecałe milimetrów. W porównaniu z Duofoldem, Centennialem, Sonetem, Lamy Safari, Pelikanem 140, tu się wydaje ciut dłuższe od Soneta, natomiast bez skówki jest dłuższe, mniej więcej takie wymiary jak Duofold. Tube natomiast mierzy 13,8 mm z założoną skówką, a 12,6-7 mm jest pióro długości bez skówki. Średnica korpusu to 11 mm, a sekcji 8,5. Te same pióra w porównaniu i to jest troszkę krótsze, rozmiarów Soneta. Bez skówki też mniej więcej to długość pióra Sonet Parkera. Też czas na pisanie stalówką firmy Schmidt. Już nieraz nim próbowałem pisać, więc próbuję kolejny raz. Tutaj przepływ bez problemu, da się troszkę docisnąć, stalowa stalówka lekko się poddaje.
Nabój jest w środku, w związku z tym tutaj widać przepływ jest bardzo dobry, nic nie przerwało. Natomiast udaje mi się w końcu wreszcie uchwycić tak, żeby bez nacisku pióro pisało i nie ma z tym żadnego problemu. Obie stalówki są tej samej grubości, a więc wystarczy jedna próbka, żeby się dowiedzieć, jak to pióro pisze i ta stalówka. Oba są bardzo podobne w fakturze, chociaż jedno to z makrolonu, a drugie szczotkowane aluminium. Bardzo podobne wykończenia na płasko, natomiast sporo detali te pióra różni. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że na zrzutce trwa przedsprzedaż mojej książki o Parkerach. Link w opisie filmu. Dziękuję i do usłyszenia.